Siema, Bartek z tej strony, kanał Coffee Doctor, witam. Witam, bez dubli, środa. Melita, mam nadzieję, z prostą usterką. Melita, która pod tytułem usterkę ma szyk zdania przepiękny. Usterkę pod tytułem, mimo że jest kawa, to pokazuje brak kawy. No co, sprawdźmy to. Odpalmy lampę, żeby było widniej. Odpalmy widok na ekspres, odbija się pięknie lampa. Wodę mam nalaną. Nie sprawdzałem go, odpalam go przy was pierwszy raz. I pokażę wam, no bo wiadomo, najprościej wymienimy młynek i po temacie, tak? Ale to nie o to chodzi, żeby ten drogi młynek w Melicie wymieniać. Pokażę wam, co ewentualnie zrobić, jeśli taki efekt się pojawia. Woda na miejscu, kawa jakaś klienta jest w środku. No to odpalamy. Oj, tak sądząc po pracy przekładni, to się nie skończy na regeneracji młynka. No ale skupmy się na tej usterce. Regeneracja przekładni już była. Robi się to podobnie jak w ekspresach Nivona, więc na razie to. Poczekajmy, aż się zagrzeje. Pasek energii już idzie do góry. No chodzi tragicznie, słyszycie? Tu będzie więcej roboty, ale skupiamy się na razie na młynku. Choć może mieć jedno z drugim coś wspólnego. Zobaczmy. Czekamy. Nie są to dobre objawy, nie wiem czy słyszycie, pewnie słyszycie. Coś tam strzela, coś tam przeskakuje. Zobaczymy, na którym etapie się pojawia ten komunikat. Właściwie bok możemy już zdjąć. Zobaczymy, jak wygląda regulacja młynka. W Nivonie, panie serwisancie, w Melicie. To nie jest z tej strony, panie serwisancie. Tylko regulacja w Melicie to jest pod zbiornikiem. I tu kiedyś pojawiło się pytanie w komentarzach, zresztą bardzo słuszne. Mówi się o tym, że nie wolno skręcać młynka podczas pracy ekspresu, zwłaszcza na minimum. No ale jak tutaj to, podczas, jak młynek nie pracuje? No ale jak tutaj to zrobić? Jak musimy wyciągnąć wodę, żeby to zrobić? Jest dosyć grubo. Ja bym od razu, chociaż zostawmy na ustawieniu klienta, zobaczymy, co się stanie. Ekspres jest bardzo zadbany. Tu, gdzie klient może zajrzeć, to jest czyściutko, zaraz zresztą zobaczycie. No ale odpalmy kawę. Proszę wybrać napój, no oczywiście czarna. Moc na maksa. I co, sprawdzi się, że w serwisie sprzęt zawsze działa? Młynek mieli, nie da się ukryć. Tej kawy trochę za mało. Ale przekładnia jest do regeneracji na 100. Zapiął się. I zrobi kawę. Ręce, które leczą, słuchajcie. Tak czy siak wam pokażę, co zrobić, jeśli ten komunikat by się pojawiał. No bo teraz, dobra, ale ja zwiększyłem moc, a zobaczmy, czy na jednym ziarenku zrobi kawę. To było właściwie w 90% na kawie klienta. No tam troszeczkę dosypałem. Masakra, jak to chodzi. No w każdym razie zróbmy teraz na najsłabszym modelu, na najsłabszej mocy. Zobaczmy, co się stanie. Działa. Tak czy siak ten młynek trzeba wyciągnąć i do tego zmierzam w tej filmie, słuchajcie. No, sami widzicie, kawa się robi. Stopujemy. Zobaczymy, jak wyglądają fusy, słuchajcie. Dajmy mu się tutaj wyszumieć. Szypi przeokrutnie. No, są lekko grubo zmielone. Do światła. Uda się, czy się nie uda? Dajmy więcej światła. A widzicie, są grubo zmielone. No trochę za grubo. To mógł być powód. Ale i tak musimy ten ekspres rozebrać, bo ja na pewno będę tutaj robił regenerację przekładni, ale to już nie na wideo, bo to było wielokrotnie. Dzisiaj skupiamy się na młynku. Wyciągamy wodę, wyłączamy go z prądu. Melita zawsze parkuje do pozycji neutralnej, więc nie musimy się przejmować. I lecimy z tematem. Trzeba ją przetrzeć, bo będę ją, ponieważ nadal nie mam tego widoku z góry, o który prosicie, ale mam to na uwadze, słuchajcie, żeby nie było. Będę ją przewracał na bok. Tylko. No kawa się wysypie, to nie problem. Właściwie tak.
coś tu dzwoni. Jeszcze wężyk, żeby się nie połamało nic. Musimy przede wszystkim zdjąć tą osłonę. Fajnie, że coś widzicie, już wam tutaj oddalę trochę perspektywę. Czy to będzie dla mnie wygodne? No chcę wam pokazać, bo to jest dosyć wredne w melicie. Spróbujmy. Spróbujmy. Ja ją dam gdzieś tu. Teraz mogę dać trochę bliżej. To jest dosyć wredne i bardzo często widzę strasznie obrypany ten zewnętrzny plastik, ponieważ tu, widać to chyba nawet, trochę podniosę. Tu widać, gdzie tu są zatrzaski. Spójrzcie, tu. Tu. No widzicie takie wnęki. Tu widać, o. No i tu trzeba bardzo delikatnie to robić, ale od czego trzeba zacząć? Za wcześnie go położyłem na bok, bo on tu ma takie dwie wpinki. Jak ich nie wyjmiecie, to albo je wyrwiecie, albo nie otworzycie tej góry. Te wpinki trzeba wyciągnąć, co jest bardzo wredne czasami. Zobaczymy, jak mi pójdzie. O, nawet idzie, słuchajcie, wiem, że łeb wsadzam, może i nie. Do światła. Nigdy tego nie pokazywałem, jak tą melitę się rozbiera. Wykorzystamy sobie pokrywkę od wody na elementy zbrojeniowe ekspresu. Teraz drugi. To jest Piano Black, to jest znienawidzony. Ja nienawidzę tego koloru. Po prostu rysuje się od patrzenia, chociaż ten Piano Black na tych melitach nie jest aż tak delikatny. No ale trzeba to robić ostrożnie, słuchajcie, bo łatwo to zarysować. Te dwie takie... No to jest wpinka plastikowa, po prostu mamy zdjęte. No to co? Teraz możemy go przewrócić. No i tak, żebyście widzieli odpowiednie narzędzie zbrodni. Te zatrzaski trzeba poodpinać, słuchajcie. I zabijcie mnie, nie pamiętam, w którą to się robi stronę. Najprościej, kurczę, widzicie, w tej pozycji będzie mi trudno wam to pokazać, bo to trzeba sobie na przykład wjechać tu. To nie jest dobra pozycja do pracy, czekajcie. Takie gibanie, wiecie, no chcę wam jak najwięcej pokazać. O, tu sobie wjeżdżamy. Może tak, na razie będę przechylał, żeby wam pokazać. Tego nie zrobię należąco. O, i teraz mamy zatrzaski. Coś cieńszego, ja muszę do tego wstać. Już mam prawie wszystkie połamane te szpikulce. Może ten, a może ten. No i próbujemy. Wkładamy, tu jest taka dziurka. No, widzicie? Wychodzi. Teraz następny mamy tu. O. No i tak lecimy, słuchajcie, po kolei. Teraz, żeby nam to już się nie zapięło, chociaż nie powinno. Teraz idziemy na front. Nie, właściwie drugą stronę. W tej kolejności. No niestety, tak to sobie Melita wymyśliła. I trzeba z tym żyć, no. Tu. Coś chyba widzicie, nie? Widać, że tu nikt jeszcze rzeźni nie urządził. Tu. Tu. Tu już nam całe praktycznie schodzi, spójrzcie. I najgorszy jest przód. Najgorszy jest przód. Bo tu nie ma jak podejść do tego zatrzasku. Ja to najczęściej po prostu rozpycham siłą. Pokażę wam, co robię, ale muszę to trzymać na stojąco. On jest gdzieś tu. No i właśnie z tym jest... A, to już wyskoczyło, a ja walczę. No i w ten sposób... Tu mi wskoczyło z powrotem. Jeszcze raz, słuchajcie. Gdzie to było, gdzie to było? Tu to było? Ach, jeszcze tu jest jeden. No proszę cię. Tu wyskoczył. Strasznie dużo kurzu, co jest normalne. Ciężko zobaczyć, gdzie on jest. Tu. Ale trzyma. Teraz tu wskoczył. Ostatni. Bardzo delikatnie to trzeba robić, słuchajcie. Mój szpikulec już się skrzywił. O, jest ok. No i tu wam schodzi taka nieszczęsna osłonka. To są te zatrzaski, słuchajcie. Jakby wam to pokazać. O, to musicie wcisnąć, żeby to wyskoczyło do góry, bo to się na tym zaczepie trzyma, a jest ich tu sporo. No ale mamy to. Mamy to. Porządek musi zapanować. No i teraz co? Na bok. Kawa się wysypie, ale to nic nie szkodzi.
Sypiemy ją z powrotem do koszyczka. Tak naprawdę, żeby dostać się wstępnie do młynka, to wystarczy odkręcić, słuchajcie, klosz. Uczyńmy to. Będzie się sypać kawa, no ale nie da się w serwisie ekspresów bez rozsypanej kawy pracować. No nie da się po prostu. Dobrze by było te śrubki od razu złapać, zwane wkrętami, bo głupio by było, jakby nam pospadały. Druga. Gdzie jest trzecia? Trzecia jest pod spodem. Tak, tu jest trzecia. Już nie będę gibał ekspresem. Wykręcę na ślepo. No i mamy to. To nam zejdzie. Wysypie się mnóstwo kawy. Czy to nam nie zejdzie teraz? Nie, generalnie nie będę tym szarpał. Nie pamiętam. Powinno wyjść chyba. Tak, jednak zeszło. Kawę sprzątamy. Mamy dostęp do młynka, ale ten dostęp jest pozorny, słuchajcie. Tym bardziej, że ja i tak muszę rozebrać ten ekspres, bo wiadomo, że przekładnia do czyszczenia. A to jedziemy. Wszystkie wkręty po kolei. Trochę tego tu jest. Śrubków milion. No to kręcimy. Wiecie, to jest tak. U mnie ta usterka nie wystąpiła, czyli nie pojawił się ten komunikat dosyć ziaren, ale inna kawa. Trochę ekspres powstał. To jest najgorsze, bo jakby wystąpiła od razu, to wiemy co robić. Takie usterki działa, nie działa, do mnie działa, u mnie działa. Trzeba bardzo mocno testować potem te ekspresy. Bo co? No bo znowu klient odbierze, a u niego nie będzie działać. Tu może być właśnie problem związany z tą przekładnią. Słuchajcie, sami słyszeliście, jak ona chodzi. Tu było nalane nieźle wody. Nie dolewajcie wody do zbiornika w ekspresie. Ta śrubka mówi właśnie o tym, zobaczcie. Ta woda tu się wlała do śrubki, ale mogła się wlać w dużo gorsze miejsce. No i wtedy jest trochę lipa, słuchajcie. Wtedy jest trochę lipa, bo... Próbuję wyostrzyć. Wychodzi mi to średnio. Bo możecie zalać młynek nawet. To już nam chyba powinno zejść według moich obliczeń. Czy jeszcze gdzieś trzyma jakaś śrubka? Wiecie. No. Dobra. I mamy zdjętą czapę. I tak wygląda melita po zdjęciu czapy, słuchajcie. Tu mamy młynek. Teraz bierzemy ją do pionu. Dosyć taka pospolita usterka. Jeśli już melity do mnie w ogóle trafiają, to właśnie trafiają na usterkę pod tytułem coś problem z młynkiem. Tu jeszcze śrubka, żeby zdjąć bok. Widać gdzie. I teoretycznie ten bok powinien nam zejść. Do góry. Nie szarpiemy, bo po pierwsze tu mamy czujnik wody, widać. Wyciągamy i wężyk od zbiornika wody, który nigdy nie chce zejść. Trzeba go trochę podważyć. On się zapiekł, nie szarpcie, bo urwiecie, a on jest specyficzny, bo on jest z takim grzybkiem na czubku. To jest czujnik wody, wiadomo, odpięte wszystko ładnie, pięknie, działa. No i co? Młynek siedzi tak po skosie w tej melicie. I teraz mamy dwie opcje. Albo go całego wyciągać, co w domowych warunkach jest ciężkie, albo go wyczyścić od góry, co jest możliwe, słuchajcie. Zaraz wam to pokazuję. No generalnie zamysł tego filmu dzisiaj jest, jak wyczyścić młynek. Wszystko się tu poszczepiało. Przewód trzeba wyciągnąć. No i co? Tak naprawdę możemy, no tą gumę wiadomo, do mycia, no bo ona się aż ślimaczy, ale to jest normalne, w kawie są olejki. Ale możemy odkręcić, tylko czy nie muszę zdjąć tej regulacji? Nie muszę. Odkręcić żarno do oporu i je wyciągnąć, słuchajcie. Mamy górne żarno, to jest młynek stożkowy, metalowy. I mamy dolne żarno. Staram się tutaj nie narozsypywać. No i co? Pierwsze co? Bez strachu, bez niczego. Wjeżdżamy tutaj wichurą. Przybliżę, bo teraz młynek jest tutaj bohaterem. No widzicie, jaki tam jest ulep. Widać to chyba. Nie wiem, czy tu nie było trochę podlane. No zobaczymy. Najpierw podstawowy brud. No mamy to. No i teraz widać, że tu jest taka warstwa kawy.
Spróbujemy najpierw szczotą, jak ją tylko znajdę. Naprawdę cały młynek jesteście w stanie wyczyścić od zewnątrz. Jeszcze zaraz odkręcimy ten kanał tutaj, wysypkę tak zwaną. Tu jest strasznie to zapyziałe, jakiś szeroki śrubokręt. Trzeba to trochę ruszyć. Widzicie, to wszystko ładnie schodzi. No trzeba tu popracować, tak? Tu nie wolno wlewać wody. Można delikatnie, ewentualnie popsikać, ale lepiej nie. Żarna wyglądają bardzo dobrze, więc dziwny objaw. Dziwny objaw. Dobra, trzeba tu trochę odessać nadmiar. No i teraz będzie trochę, słuchajcie, hałasu, ale no inaczej się tego nie da zrobić. Teraz możemy jakąś długowłosą szczoteczkę, czy ta będzie dobra, słuchajcie, chyba tak. Możemy ją trochę zwilżyć, ale bez przesady, żeby ruszyć te resztki. Tu też, słuchajcie, nie chodzi o to, by to tutaj nie wiadomo do jakiego stanu doprowadzić. To ma być czyste, pamiętajcie, że po jednym zmieleniu kawy tu już będzie z powrotem warstwa kawy. Ale i na ile jesteśmy w stanie, na tyle to wytrzyjmy po prostu. Trzeba to przede wszystkim ususzyć. Wytrzeć ile się da. No to żarno wygląda naprawdę ładnie. No błyszczy się, zobaczcie. Widać, że się błyszczy ładnie. Więc tu jest wszystko ok. Mamy to wyczyszczone. A przypominam, to nie musi być błysk. To nie jest nowy młynek. Nadmiar tej kawy wywalony. No to od razu trochę oddalmy. Trzeba pozbyć się tego kanału. Nie wiem, czy ta ostrość jest, czy nie ma. Powiedzmy. Trzeba się pozbyć tego kanału, czyli tam w głębi, nie wiem, czy ją widać, jest śrubka. O, teraz ją widać. Śrubka wkręt. Zamiennie. Nazewnictwo zamienne. Pilnując, żeby ona nie wpadła nigdzie, gdzie wpaść nie powinna, a do tego jest potrzebna na przykład penseta. W pionie łatwiej wyciągnąć, ale dobra. Poświęćmy się. Wyszła. Z tego co pamiętam, tak, wysypka. To za chwilę. Tu jest druga, widać. Widać czy nie widać? Widać. To wywalamy drugą. To jest tak naprawdę kanał, który odprowadza parę. Tutaj nie ma opcji wrzucenia tędy tabletki, z tego co pamiętam. Dobra, to nam wychodzi. Widzicie, jaka tu jest wilgoć? To jest odprowadzanie pary. Tak to jest skonstruowane, całkiem nieźle. No i wysypeczkę trzeba wypiąć. I umyć pewnie. No bo jak żeby inaczej. Co prawda jest nad wyraz czysta, ale zaraz ją tutaj zapsikamy. Niech sobie odtaja. No i teraz jeszcze tutaj. Zaraz zobaczycie, ile jeszcze stąd kawy się wysypie. Można wyciągnąć młynek oczywiście, ale chcę wam pokazać w takich warunkach. I to wszystko trzeba tutaj udrożnić, wyczyścić, żeby... Nie widać co robię. Robię dokładnie tak. Widzicie, gdzie wyłazi ten wariat. No. Dobra, teraz trzeba tu wjechać jeszcze jakimś ręcznikiem. Wyczyścić to ładnie. O. Jeszcze tam trochę zostało osadów. Można trochę zmoczyć. Ja i tak ten młynek, słuchajcie, będę wyciągał. Miejcie to na uwadze. Na razie wam pokazuję, ten film ma dotyczyć młynka, bo w tym niestety, w tych melitach, żeby się dostać do zaworu drenażu, to trzeba pół ekspresu wyciągnąć. Zaraz zresztą zobaczycie, bo będę ściągał bok, żeby wam pokazać. Teraz wysypka. Idę ją opłukać pod wodą. Poczekajcie, zaraz wracam. Mamy to. Czysty ręcznik, teraz trzeba ją porządnie osuszyć. Tutaj wilgoć przy kawie jest niewskazana. No bo wszystko się przyklei przy pierwszym mieleniu, tak? Trochę to słabe by było.
Dobra. W miarę sucho. Jeszcze zanim tutaj wrócimy do niej, to ona sobie podeschnie. Bałagan jak 150, no ale przy młynku praca to nigdy nie należy do czystych. Teraz ja bym tu z kolei dmuchnął w ten młynek, żeby go osuszyć, żeby go przedmuchać do końca. Teraz się będzie działo, uważajcie. Mieliście. Widzieliście tą bombę kawową na początku? To już wiecie, dlaczego ja cały jestem w kawie. To nieważne, teraz jeszcze to. To zrobimy na sucho, bo tu mamy piękny dostęp. Czy nie wypadła nam kulka regulacyjna? Oczywiście, że nam wypadła. Tutaj właśnie nie zwróciłem waszej uwagi. Tutaj jest kuleczka, której już niestety nie ma. Może ją zaraz gdzieś znajdę, jak nie to mam takie kuleczki. Ważna rzecz, jak odkręcicie koronę, w tym dokładnie miejscu jest sprężynka z kulką. No kulki już nie ma, bo serwisant nie zwrócił uwagi. Zwróćcie wy za to na to uwagę. No bo ja takie kulki mam. A ona jest ważna, bo ona powoduje to terkotanie przy regulowaniu młynka. Zaraz wam zresztą pokażę, jak jest bez kulki. Uczynimy to od razu. Jeszcze spójrzmy, czy ona gdzieś tu nie leży. Niestety nie widzę. Ale może? Nie, no to jest niemożliwe, żeby ona nie została wydmuchnięta. Chodzi o to, że jak teraz złożymy ten młynek, tu mamy idealnie ostre te żarna nawet są. Czuć, że się zaczepiają o palce. Jak teraz złożymy młynek, to było jakoś tak. O. Jak to weszło? To jakoś tak weszło. Nie chcę teraz wejść. O, widzicie, nie ma tego, ono sobie luźno lata. Teraz trzeba właśnie znaleźć kuleczkę, więc ja idę na poszukiwania kuleczki. No bo jak się nie myśli, to się potem szuka. Dajcie mi chwilę, poszukam tej kulki. Mam, zobaczcie. Widać? To jest takie maleństwo, które wchodzi tu na tą sprężynkę. Sprężynka nie zginęła, ale kulka zginęła. No niestety muszę to teraz wziąć w pion, bo jak ją tak włożę, to od razu wyleci, także nie mam jak tego pokazać, ale ona jest dosyć ważna, bo ona blokuje możliwość przesuwania się młynka. No wiecie, o co chodzi. Przesuwania się młynka samoistnie. Ona idzie tu. Widać ją, nie? I teraz nakładamy przekrętnik. Pozdro. Słychać, nie? Teraz chodzi to dobrze. Dobra. Tak zostawiam, żeby już nie spadło. No ustawmy na środku, powiedzmy. To znowu na bok. I teraz tak, to zamontujmy, oczywiście to przetrzemy z tej pary. To zamontujmy, bo to najpierw wysypka, jeszcze mokra. Wysypka się przyda. Idzie do mnie klient, poczekajcie. Miły klient po Niwonę przyjechał. Chciał ze mną jak zawsze trochę pogadać, ale nie mam ostatnio czasu, bo wiadomo, jak chcę jechać na urlop, słuchajcie, to trzeba spiąć poślady, a to już niedługo. Wysypka, śrubko wysypka, gdzie tu ta króciutka śrubeczka. No i co, odpalamy maszynę, tylko ja pewnie trochę ten bałagan posprzątam, bo to już tak nieestetycznie wygląda, że masakra, ale na razie to skręćmy. Miałem taki komentarz kiedyś: Rurku, posprzątaj to biurko. Nie da się. Ja pokazuję swoją pracę, więc no widzicie, co się dzieje, zobaczcie. Więc ja bym chyba połowę czasu nagrania tracił na ogarnięcie tego chaosu. No. Przy młynku, to i tak, że młynka nie wyciągamy. Jakbyśmy wyciągali młynek, to jeszcze miał całe łapy czarne od pyłu od szczotek. Dobra, trzeba to dopasować, słuchajcie, jakby to stąd było. Można by było sobie te śrubki już tu włożyć. Tu damy tą brzydką. I takiej nie widać. Włóżmy sobie te śrubki, będzie nam łatwiej wcelować potem. Gdzie ta druga paskuda jest? No. No i wkładamy. Tylko jeszcze trzeba wiedzieć jak, słuchajcie. Myślę, że coś takiego. Pilnujcie, żeby wam nigdzie śrubki nie wpadły. No nie w tej pozycji się to robi, słuchajcie, no ale spróbujmy. Spróbujmy.
Dobrze ja to wkładam? Chyba niekoniecznie. Wiecie co, wezmę to w pion, bo wpadnie mi ta śrubka gdzieś. No musicie to włożyć tak jak było, nie? Jakby wielkiej filozofii tu nie ma. Ja sobie to przymierzę i przykręcę należąco. O, coś takiego. O, mamy to. No i jedziemy. Przybliżę. 2 wkręty. Czy je widać? Jeden widać. Tu. Go. To się tak pręży. Co to tu nie weszło? Nie no, chyba jest ok. Czekajcie. Coś tu nie weszło, jeszcze się śrubokręt rozpadł. O losie. No to wykręcamy. Coś tu krzywo poszło. Coś tu źle serwisant złożył. Wyjmijmy. A to nie chce wyjść, czekajcie. Nie, jednak to włożenie śrubek to był głupi pomysł. Czy ja to dobrze wkładam? No nie da się inaczej. Tylko tak. Tylko tak. O. No tak, no tu się wszystko zgadza. No dobra. Zaczniemy od tej wewnętrznej. Ciekawe, czy mi się uda wcelować, patrząc na podgląd. Głupio to, co robię, ale spróbujmy. Nie uda mi się, słuchajcie. Tam jest wszystko odwrotnie. Tam jest wszystko odwrotnie, wiecie. Muszę się poruszać w lustrzanym odbiciu, a to trochę ciężka, bo... No i teraz tu. Wkładamy i wjeżdżamy. O. Dobra. Samochód na koła. Tu trochę porządku. Trochę porządku, przynajmniej tu gdzie widać, słuchajcie, no bo to masakra, wszystko uwalone. Wszystko uwalone. Załóżmy ten klosz od razu. Już tutaj wam teraz pokażę po prostu, jak zakładam. Guma. Na razie, ponieważ i tak będę wyciągał młynek, ona jest totalnie do mycia, bo ona jest aż ulepiona. Trzeba ją sobie przymierzyć, w taki sposób ona idzie. Zresztą to jest dosyć prosto tutaj, to wam jeszcze pokażę. Przechylę. Ona idzie w ten sposób, się układa, ona musi tu ładnie wejść. Obkleić mi całe paluchy, no ale muszę ją umyć. Na razie tak tylko prowizorka przyłożymy. Czyli tak idą wkręty. Moim skromnym zdaniem to idzie jakoś tak. Tak i tu tak. O. Coś tu ta guma się nie zgrywa. Teraz się mniej więcej... Nie no, coś jest nie tak. Może trochę bardziej w prawo. Dobrze jest włożona. To czemu ty, Dzido, nie chcesz pasować? Tu weszło, tu doszło. No i coś takiego. Nie będę tego przykręcał, słuchajcie, bo... Chodzi o to, żeby sprawdzić ten ekspres, tak? No to co? Trzeba założyć bok, oczywiście wężyk do czyszczenia. Tu jest, kurczę, widzicie jaka to praca? Cały w kawie. Cały brudny. Już do prania bluza. Życie. Co dalej? To do czyszczenia, ale za chwilę. Trzeba założyć bok, który zgubiłem. Gdzie on? Tu leży. Żeby nam zbiornik stabilnie stał, słuchajcie. To woda. Czujnik. Czujnik idzie tu. Tu. Wkładamy go. Najlepiej dobrą stroną. Można to zrobić pensetą, można to zrobić ręką, słuchajcie. Jak wam wygodnie. Ja już się przyzwyczaiłem to robić ręką. Tu jest jakaś woda. Nie. To nie woda. Tu coś się dzieje, widzicie, na zaworze ceramicznym. No będziemy to wszystko sprawdzać. Na razie tytuł filmu: jak się dostać do młynka, jak go wyczyścić, więc... No i przy okazji jakich błędów nie popełnić, które ja popełniłem. Więc na tym się skupmy. Nie wejdzie. Nie pasuje. To nie od tego. Trzeba się dobrze wcelować, słuchajcie. O.
O, siedzi. Dobrze weszło? No tak średnio. O, teraz siedzi dobrze, w miarę. Tylko, że jest źle młynek skręcony. O, to wam musi tu się pojawić, nie? Dobrze by było, żeby było widać regulację. No i co? Palamy maszynę. Tacka. Wywalmy stare fusy, które już widzieliście. Grzejemy. Grzejemy najlepiej dzidę, słuchajcie. Ja się chętnie napiję, bo akurat miałem sobie zrobić kawę, to czemu nie? Bierzemy tą dzidę. Od razu mówię, kawy, realizacja zamówień, wstrzymajcie się. W pierwszym tygodniu marca będą pierwsze wysyłki. Teraz już nie przyjmuję zamówień, znaczy możecie zamawiać, ale realizacja pod koniec pierwszego tygodnia, najwcześniej marca. Musicie mieć to na uwadze. Przerwa urlopowa, słuchajcie. Zamówienia są na ten moment zamknięte. Możecie jak najbardziej pisać, będę wam odpisywał, jestem do piątku. Ale nie będzie wysyłki już, bo ja już nie będę zamawiał kawy. Mam zamówioną kawę do zamówień już złożonych. I co? No i ona ma być świeża, a mnie chwilę nie będzie. Dzidę mamy wsypaną, wodę mamy włożoną, to palimy. Nie działa. Zgadnijcie czemu. Robimy zoom na ekspres, bo to jest teraz bohater. Przygaśmy tą lampę, bo ona nie może aż tak świecić i odpalamy. Na razie testowo. No to jest koniecznie. Wiadomo, zaparzacz do wyczyszczenia. Tu jest jeszcze masa, słuchajcie, roboty, ale na razie zapaszmy kawę. Wszystko się tu zgadza. Wsypać ziarna. Wsypać ziarna. Czy ty masz czujnik? Czy to już pokazuje się ten błąd? Mam wsypane ziarna. Może zobaczmy w takiej filiżance. To jeszcze jest pół dzida, pół testowa kawa. Ta lampa nam się tu strasznie odwija. Pół dzida. Weźmy tą paskudną szklankę. No dobra, pół dzida. Stop. Co on teraz pokaże? Przerwany, dobra. Proszę wybrać napój, czyli wszystko jest ok. A jak wszystko jest ok, no to dzida. Tylko słuchajcie, dzida z reguły wymaga skręcenia nieco młynka. Zresztą zobaczmy. No tak, zobaczcie, tu jest granulat. Więc ja ten młynek zminimalizuję dosyć poważnie. Zróbmy jeszcze jedną testową. Do starej szklanki. Może trochę mocniejszą. Dosypmy dzidy. No niestety nie da się inaczej regulować, słuchajcie, młynka niż na kawie, którą chcecie pić, więc tej kawy zawsze trzeba trochę zmarnować. No nie ma innej drogi, słuchajcie. Tu mam jeszcze jakąś mokrą tą filiżankę, ona była myta. Także tak jak mówię, temat kawy wstrzymujemy do pierwszego tygodnia marca. Na razie tematu nie ma. Kawy wam tu migają za melitą. Ja robię sobie kawę. Macie wyczyszczony młynek. Problem prawdopodobnie zniknął. Nie pojawia się dosyp ziaren, ale to na starcie, co się pojawiło, to prawdopodobnie po ostatniej kawie. Wygląda na to, że wyczyszczenie tego młynka pomogło. Bardzo często pomaga. Jak są oblepione ziarna, one po prostu ślizgają się po kawie. Z tego co pamiętam, mogę się mylić. Nie wiem, czy w Melicie tak jest. W Siemensie na pewno tak jest, że oporowo młynek, jak jest duży opór, bo mieli kawę, no to wiadomo, prąd rośnie, bo jest fizyczny opór, wzrasta prąd, bo więcej siły potrzebuje młynek do mielenia. Tu chyba jest tak samo, plus jeszcze tutaj na zaparzaczu jest to sprawdzane, ale o tym to kiedy indziej. No w każdym razie wygląda na to, że działa. Palimy dzidę i kończymy. A ja się biorę dalej za ten ekspres. Napój. Stawiam 60 ml, tyle ma ta filiżanka, może zdążę.
Zresztą zobaczycie, że tu się da 85. No nic, zatrzymam ręcznie. Zaparzacz się zamknął. Zobaczycie, że nie tylko Jura, Melita też umie w kawę. No widzicie, czyszczenie młynka z moim gadaniem. Mam 35 minut nagrania, także to trwa. A gdzie tu jeszcze w tym ekspresie, słuchajcie, rozebrać przekładnię? Czyli trzeba wszystko wybebeszyć z tego ekspresu. No ale widzicie? Czy nie widzicie? Zgaszę lampkę. Można też i na Melicie zrobić taką kawę, słuchajcie. Dajmy jej chwilę. Wszystko widać, zgasiłem światło. Na Jurze było 2 palce niecałe. Zobaczymy, ile będzie na Melicie. No moim skromnym zdaniem jest lepiej. Czekajcie, idzie do mnie klient. Klienci to mają momenty, ale zobaczcie, to jest dobre. Wydałem ekspres, wydrukowałem dokumenty i jeszcze jest krema. Widać, jak się zapadła. No i co powiecie? To. Nie tylko Jura, słuchajcie. Bezapelacyjnie, zawsze to powtarzam, żebyście tutaj nie urządzali wojny. Jura robi najlepszą kawę, ale to nie jest tak, że Melita robi o połowę gorszą. Nie. Zajrzyjmy jeszcze do cake'a. Jeszcze bym to podrobnił, ale zobaczcie. Można? Melita to dobre ekspresy. Mają swoje problemy jak każde. Jura też ma swoje problemy. Standardowe hasło, które zresztą często mi przytaczacie w komentarzach. Jak dbasz, tak masz. Kawki, które stoją tu za Melitą. Nie widać. Zielona, czarna i czerwona. Nie gadam dzisiaj na ten temat dużo. Wrócimy do tematu, słuchajcie, bo tak jak mówię, na ten moment nie można ich zamawiać, bo ma być świeża, a mnie chwilę nie będzie. Tyle. Bez dubli kolejny odcinek. Miłego popołudnia wam życzę. Tak się czyści młynek w Melicie. Ja się biorę dalej za robotę, a wy się trzymajcie, mówił do was Bartek. Lajka dajcie, suba dajcie, jak się podobało, jak się nie podobało. Napiszcie, dlaczego się nie podobało. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.